Dzisiejsze śniadanie podczas pierwszego poranku na wyspie Skye. Udaliśmy się do piekarni Mackenzie. Tutaj taka w sumie ciekawa rzecz, bo klan Mackenzie to generalnie dawno temu, a nie, to jest majonez. Poszedł. Był jakby tutaj najbardziej poważanym i klanem i posiadał jakby najwięcej ziemi w tych stronach Szkocji. A jeżeli chodzi o śniadanie, to mamy bułę, jedną i drugą. Moja jest z kiełbaskami, link sausage. No wygląda to dosyć siermiężnie. Druga z kolei... musztardka. Druga z kolei jest z black pudding, czyli z kaszaną. Ta kaszana jest tak czarna, że o Jezu. A spróbuję najpierw tej. No poszła. Nice. Dobre. Naprawdę dobre. Musimy mieć dużo siły, bo za chwilkę idziemy na trekking na The Store i link sausage. Z musztardką. Rozpoczynamy wędrówkę na Store. Mamy przeolbrzymie szczęście. Pogoda tutaj jest fatalna. Ludzie piszą, że wiatr rzuca głazami, porusza kamienie, jest w ogóle bardzo niebezpiecznie. A my tu mamy nawet kawałek słońca. Jest cudnie. Cała pętla powinna zająć nam około 2 godzin. A tam zdaje się, że już jest ocean. Zaraz tam. No, nad ocean też pojedziemy. Ale najpierw tu. Ja tu rośnie jakaś pietruszka. Kilka mil dalej na północ od Store dojeżdżamy do The Kiltrock, czyli wodospadu, który spada tutaj z klifów, a Kiltrock dlatego, że sam klif przypomina wzór na kilcie.
Jedziemy dalej na północ i dojechaliśmy do Queering. No i generalnie jest tutaj taka pętla, można ją zrobić, ona trwa ze 3 godziny. Nie mamy tyle czasu, więc podziwiamy tylko panoramę na samym początku szlaku. Jest bosko, jest cudownie. Tam dalej jest jeszcze piękniej. Także to już sobie będziecie eksplorować sami, a my jedziemy jeszcze dalej. Zapraszam. Zwiedzamy teraz Glen Ferry. Jest to magiczne miejsce, magiczna dolinka, gdzie wszystko jest takie miniaturowe w porównaniu z całą resztą wyspy. Stąd też nazwa Dolina Wróżek, bo wszystko jest tu magiczne, pięknie. Nie ma dobrego oznakowania, gdzie to dokładnie się znajduje, żeby odbić z głównej drogi, dlatego w opisie pod filmem wrzucam wszystkie niezbędne informacje z lokalizacją wszystkich tych punktów, które odwiedzamy. Jesteśmy w centrum Portree, w lokalnym pubie i mamy piwko Caledonia Best, który ma przepiękną kremową pianę. Jest tak kremowe jak Guinness, tylko że jest jasne. Tutaj z kolei mamy lokalną whisky z lokalnej destylarni. Jest to Talisker, wersja Sky. Generalnie jest to whisky dymiona. No, delikatnie. Wyczuwalny jest aromacik. Po przełknięciu czujemy wyraźnie, ale nie nachalnie, takie nuty właśnie wędzonki, ale bardzo delikatnie. Jest słodka, jest naprawdę taka miodowa, bardzo przyjemnie rozchodzi się po podniebieniu. Finish dalej trwa, tak, nie jest taka, że znika po chwili, ale tak, cały czas czuć jeszcze na finiszu ten aromat delikatnie wędzony. Mamy tutaj od wprawionych lokalsów informację, że zależnie od tego, iloletnia jest whisky, tyle sekund powinno trzymać się w ustach, zanim się przełknie. Czekamy w kolejce do restauracji, zaraz się otwiera, czekamy w kolejce dlatego, że po Brexicie okazuje się, że sporo osób wyjechało i są braki kadrowe i nie ma personelu. Dlatego pozamykało się wiele restauracji, a te, które są otwarte, są oblegane. Zapraszam. Idziemy na skalopki i fish and chips. Może, nie wiem, zobaczymy. Kontynuujemy wątek kulinarny.
I mamy lokalne dania, lokalne, czyli oczywiście pochodzące z morza. No fish and chips to już znamy, próbowaliśmy, ale tutaj z kolei mamy przegrzebki, czyli małże świętego Jakuba, czyli po tutejszemu scallops. Muszę tutaj też nadmienić, że nigdy w życiu ich nie jadłem, więc to mój pierwszy raz. Nie wiem, czy to jest musztarda tutaj obok? O matko, jak to jest piękne mięsko. Wow. A nie wiem, to się je? To jest jakiś taki... Nie mam pojęcia, z czym to porównać. Jest delikatne, jest bardzo delikatne, ale jest też takie wyraźne przez to, że one są ugrillowane. W konsystencji nie wiem. Krewetko, kalamar? Ciężko powiedzieć, ale znacznie bardziej delikatny. Znacznie bardziej delikatny. Na pewno nie ma tyle charakteru, co kalmar czy krewetka. Bardzo dobre, bardzo ciekawe. Jutro już będziemy opuszczali wyspę Skye i będziemy kierować się w kierunku Loch Ness. A z racji tego, że zaraz zajdzie słońce, to warto, żebyśmy jeszcze rzucili okiem na port w Portree. Także kierujemy się w stronę wybrzeża, w kierunku Harbor. Nad samym morzem, w The Lower Deck, są podobno bardzo fajne fish and chipsy. Słynnym elementem miasteczka są te kolorowe domki wzdłuż wybrzeża. Pójdziemy z drugiej strony, tam będzie lepsza perspektywa. Jezu, jak ten deszcz tutaj... To jest też w sumie plus, bo jeżeli w Polsce jedziemy na urlop i zaczyna lać deszcz, to każdy jest niezadowolony. A jadąc tutaj i spodziewając się takiej pogody, no co, pada deszcz, no. Jak nie pada, to wow, a jak pada, no to tak to jest. Nie ma co się dziwić. No w ogóle jeszcze a propos picia whisky, no tutaj nie będę wchodził zbyt głęboko w ten temat, bo to temat rzeka jest, wiadomo. Ale taka ciekawostka, bo tutaj generalnie często podają wodę do whisky, żeby ją troszeczkę rozcieńczyć i są do tego specjalne naczynka. No i w sklepie z pamiątkami mamy nawet takie naczynko z lokalnymi, włochatymi krówkami. Ciekawa sprawa. Jedną z takich lokalnych ciekawostek kulinarnych to jest Scotch Pie. To się kupuje w takich takie gotowce już w zasadzie. To wystarczy ugrzać w piekarniku najlepiej. No niestety my nie mamy piekarnika, więc wrzuciliśmy to do mikrofalówki, więc już nas starczy troszeczkę profanacja, no ale nie szkodzi. To jest ciastko, tylko że w środku mamy wołowinę, no i jakieś tam różne sekretne przyprawy. No na dzień wygląda jak do pieroga. Zobaczymy. Taki pasztecik w innym kształcie. Dosłownie jak pasztecik z mięsem. W porządku. Jak najbardziej. Odniosłem wrażenie, że Skye to wyspa owiec, zatem poświęćmy im dziś jeszcze jeden fragment przyrodniczy.
jakieś pół godziny drogi na zachód, dokładnie z wschodniego krańca wyspy, znajduje się Dunvegan Castle, czyli zamek, który jest bardzo wyjątkowy, bo pierwsze zabudowania powstały tutaj około XIII wieku i to jest jedyny taki zamek, który nieprzerwanie od 800 lat jest zamieszkiwany przez klan MacLeod. Kiepsko go widać, bo on wtapia się tutaj w tło. Już jest jesień, więc te drzewa tam są takie rude, ale ten zamek też jest sam w sobie taki szaro-rudy, więc tak się tutaj mocno maskuje. A dla chętnych od roku 1933 zamek jest dostępny i otwarty dla turystów. W środku znajduje się kolekcja pamiątek rodzinnych i różnych innych ciekawych staroci, więc można wejść i zakupić bilecik i podziwiać. My tego nie uczynimy, gdyż lecimy dalej na Nest Point. Na zachodnim krańcu wyspy jest Nest Point z legendarną tutaj ikoniczną latarnią morską. Całe przejechanie wyspy od wschodu do zachodu zajmie nam około 1,5 do 2 godzin powiedzmy. I gdy już tam dojedziemy na koniec na parking, samo dojście do latarni zajmuje około 15 minut, ale tak naprawdę jest tam tak pięknie, że możemy zarezerwować sobie spokojnie 1,5 godziny na dojście i z powrotem do latarni z podziwianiem widoków. Warto tutaj też wspomnieć, że droga jest dosyć mocno wymagająca, bo jest bardzo wąska, jest dużo mijanek z samochodami naprzeciwka, także trzeba mieć to na uwadze. A aktualnie znajdujemy się obok tego zamku Dunvegan. Jesteśmy w małej gastronomii. No dobra, wjechały nasze potrawy. Zaczniemy od tej zupy rybnej. Ole gęsta, Jezu! Co my tu mamy? Powinny być kawałki ryb. Jakieś tutaj seafoody też. Nie wiem, to wygląda jak grzybek. Czy to możliwe, że to grzybek? Zaraz spróbujemy. To jest grzybek. Ale pyszna, kremowa, gęsta. Bardzo pożywna zupka. O tutaj. To jest też mój pierwszy raz z chowderem. Także generalnie testujemy nowe rzeczy, odkrywamy. No a tutaj mamy bagietę z wędzonym łososiem i krewetka. Takie bistro, na szybko.
No bagieta nie jest odkrywcza, po prostu jest tam napakowany z krewetek koktajlowych i wędzony łosoś. Ale zupka, pyszna klasa. A tuż obok tej małej gastronomii znajduje się najstarsza piekarnia na wyspie Sky. Wbijamy. Hello. W środku oprócz różnych chlebków, nie tostowych, tylko takich prawdziwych, można kupić lokalne, uwielbiane przez wszystkich tutaj ciasto marchewkowe. Słodkie? Jak nie wiem. Jedziemy dalej. Teraz jedziemy do zamku Elian Dolian. To się wytnie. W dzisiejszym filmie to wszystko, ale to jeszcze nie koniec naszej szkockiej wyprawy, zatem do zobaczenia w kolejnym odcinku.